Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Zaczniemy sobie dzisiaj nasz pierwszy model. Będzie to model okrętu liniowego HMS Victory. Okręty liniowe generalnie do dzisiaj są najbardziej opancerzonymi, najbardziej uzbrojonymi okrętami. Okręt HMS Victory, okręt Jego Królewskiej Mości, został zbudowany w 1765 roku. Wtedy zaczął swoją przygodę. Ilość armat na tym okręcie w jego końcowej fazie była około 110 armat. To się zmieniało na przestrzeni lat. Był on dozbrajany cały czas, unowocześniany, rozbudowywany. Generalnie okręt jest okrętem trójpokładowym, chociaż historycy, znawcy tej tematyki mówią, że nawet sześciopokładowym, doliczając do tego mniejsze pokłady dziobowe i rufowe, które są zdecydowanie mniejszymi pokładami, ale są. Zanim zaczniemy, ja powiem też parę słów o przygotowaniu się do modelowania, ale nie będę chciał zanudzać, bo serwisów poświęconych sprzętowi do modelarstwa, do wykonywania, do bawienia się w modelarstwo jest, tych artykułów jest bardzo dużo na YouTube, na innych serwisach, dlatego myślę, że skupimy się bardziej na wykonaniu modelu. Oczywiście w miarę możliwości coś będę chciał podpowiedzieć, a sam zobaczę, co się tak naprawdę w praktyce sprawdza, co jest najlepsze, bo do każdego modelu myślę, że będzie nam co innego potrzebne, co innego się sprawdzi przy sklejaniu modeli samolotów, innych okrętów. To zobaczymy na bieżąco w trakcie wykonania. Więc zaczynajmy. Na pewno przede wszystkim tutaj trzeba zapoznać się z instrukcją obsługi, co jest najważniejsze przy sklejaniu. Akurat jeżeli chodzi o model tego okrętu, z opisu wynika, że jest tutaj ponad 2100 części. Instrukcja, ja ją przeglądałem wcześniej już, zapoznałem się mniej więcej z tym, co tutaj będziemy robić. Może się to na pierwszy rzut oka okazać, mój język myli mi się, skomplikowane, ale wbrew pozorom, jeżeli poczytamy to raz, drugi, niestety no tutaj do tego modelu dodana jest instrukcja w języku angielskim, jest też instrukcja w języku francuskim, ale myślę, że rysunki poglądowe, które tutaj są, jeżeli dobrze się przypatrzymy na nie, myślę, że nie sprawią nam kłopotu z wykonaniem tego modelu ze sklejaniem. Ale tak jak mówię, no trzeba się z tym zapoznać, żeby nie popełnić błędu, ponieważ niektóre elementy, które tutaj są, sklejamy na początku modelu, zgodnie z literkami pokazanymi na tej instrukcji, ale niestety część elementów już na początku budowy jest związana na przykład z ożaglowaniem, które będziemy kleić w fazie końcowej i no niestety trzeba będzie się do tego przymierzyć, pokłonić się temu i wykonać to na początku modelu. Słowo o narzędziach.
tak jak mówię, będziemy tutaj dostosowywać do potrzeb, do danej sytuacji narzędzia. Naprawdę nie przejmujcie się tym. Wiadomo, narzędzia są drogie. Nie warto może czasami inwestować na początek w jakieś naprawdę skomplikowane przybory. Na pewno mamy w domu proste urządzenia, takie jak nożyki do tapet. To akurat dokupiłem, bo to jest zwykły czyścik nie czyścik, tylko pilnik do paznokci, pilnik kosmetyczny z różną granulacją ścierną. Będą nam potrzebne ucinaki do wycinania elementów z ramek, z zestawu. Przydadzą się z płaską ścianką do precyzyjnego tego, do wycinania. To akurat tutaj, jeżeli chodzi o te nożyczki, powiem Wam, że tutaj warto zainwestować w dobre nożyki. Polecam tutaj sklep Acton z Krakowa, dzięki któremu między innymi dzięki ich wsparciu powstaje ten film. Polecam zainwestować w te ucinaki, bo to jest w zasadzie podstawa tego, jak będziemy mieli, jeżeli precyzyjnie obetniemy końcówki tych naszych detali, które czasami są naprawdę bardzo, bardzo malutkie. Tutaj akurat są łoża, dział i lufy armatnie. To są naprawdę drobne elementy. Tak jak mówię, nie przerażamy się tym. I aby naddatek, który nam zostaje po ucięciu, nie był zbyt duży, żebyśmy potem nie musieli zbytnio bawić się szlifowaniem, bo po co tutaj sobie dodawać zbędnej pracy. Zdzierak, o tym już w praktyce za chwileczkę powiem, służy do tego, aby na początku model i każdy element właśnie dopracować. Tak jak tutaj są pozostałości po wypychaczach wtryskarki, akurat ta krawędź będzie klejona i te końcóweczki, one nam będą, oczywiście trzeba uważać na końcówki, które są łączeniami modelu, żeby ich nie uciąć, ale to doskonale widać. Natomiast resztę dobrze by było ściąć, zeskrobać takim zdzierakiem bądź pilnikiem. Tu jest akurat pilnik jakiś ślusarski, iglak tak zwany. Widzicie, zresztą tutaj ja nie kupowałem jakichś specjalnych zestawów. To jest stary pilnik, gdzieś tam lata leżał w garażu i no teraz wróci do łask. Odrdzewiony jest. Przyda nam się pisak do zaznaczania pewnych elementów i to tak naprawdę na początek nam wystarczy przy tej naszej działalności. I no cóż, no, na ten moment nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu działanie. Tak jak mówię, podstawą tutaj jest cały nasz kadłub. Widać go, on jest już z formy, ma tutaj fakturę obicia burt, dna tego okrętu. Widać tutaj słoje desek, imitację tych słoi. My sobie oczyścimy, tak jak mówię, tutaj widać no, nienaturalny brzeg z formy z wtryskarki, to trzeba będzie sobie delikatnie zeszlifować, doprowadzić do gładkości, ponieważ po użyciu ja tutaj zastosuję do zagruntowania tego kadłuba primer firmy Tamiya. To też możemy dostać właśnie w sklepie modelarskim Acton, o którym wspomniałem.
To jest Fine Surface Primer. On jest w kolorze szarym. Ja myślę, że kolor szary jest na tyle uniwersalny. Można dostać te primery w kilku jeszcze kolorach, żeby nie było jakichś przebić od farb. No ja wybrałem tutaj akurat do tego modelu ten primer. Co jest najważniejsze? Najważniejsze, aby przed rozpoczęciem w ogóle sklejania, bo tak jak widzicie, ja tutaj trzymam ten model, ale on po wyjściu z fabryki, z wtryskarki, on jest pokryty z formy, pokryty jest środkami umożliwiającymi łatwe oderwanie od formy. Oczywiście to nie jest tutaj jakoś nawalone na tym, bo to jest płukane tam odpowiednio, natomiast no, jakieś pozostałości po tych środkach zostają, tak samo jak przekładamy to gdzieś, dotykamy, zostaje jakieś tam nasze DNA na tym modelu. Dobrze by było, żeby w ciepłej wodzie z płynem te wszystkie elementy, ale dokładnie wszystkie, przed rozpoczęciem przede wszystkim gruntowania, czy malowania, czy sklejania przede wszystkim, żeby te elementy umyć sobie w ciepłej wodzie z płynem, odtłuścimy to do porządku i nie będzie problemu potem, że w którychś miejscach po prostu klej nam nie złapie lub będziemy mieli problem z pokryciem farbą podkładową, czy potem już farbą nawierzchniową. Proponuję, żeby każdy element pokryć tutaj tą farbą nawierzchniową, ponieważ ona stosuje taką bazę, na której bardzo dobrze kryją farby, trzymają się po prostu, jest to jakieś takie wzmocnienie dla tej warstwy farby. Ok, mamy umyty model, mamy go, ja już sobie pozwoliłem wcześniej go przygotować, nie będziemy tutaj kręcić specjalnie z kąpieli modelu odcinka, ale zaczniemy sobie po prostu oprawiać te końcówki, te wszystkie wypustki, jakie tutaj mamy na tym naszym modelu. Ja użyję tutaj do tego w mniejszych miejscach, użyję do tego skrobaka do plastyku. To bardzo, jak widać, końcówki ma bardzo, one nie są ostre, natomiast one są, mają bardzo wyraźny kant i bardzo ładnie z tego modelu wyciera się te właśnie pozostałości po wtryskarce. No i myślę, że tutaj przyspieszę troszeczkę proces nagrywania i zobaczymy się za jakiś moment.
Model oczywiście możemy sobie przyłożyć próbnie, możemy sobie spróbować, jak nam spasują obie części, żeby gdzieś nie odstawały, żeby one w miarę dolegały. Wtedy będziemy mieli pewność, że klej po prostu nam złapie. No i muszę powiedzieć, że w tej formie można w tej chwili model poddać gruntowaniu właśnie tym naszym primerem. On jeszcze dodatkowo ma to do siebie, że pewne niedoskonałości wyjdą nam po jego nałożeniu. Będzie nam łatwiej zlokalizować to, co jest niedopracowane, aczkolwiek trzeba uważać, żeby tego primera nie nakładać zbyt wiele, ponieważ no może to mieć też niepożądany efekt, jak taki, że farba będzie nam na przykład później dłużej schnęła, bądź będziemy mieli problem taki, że pokryje nam te elementy, które są niepożądane, żeby nam zakrył, tak jak właśnie o tej fakturze, o której wspomniałem. Model przed rozpoczęciem proponuje, żeby pewne takie elementy, jak tutaj widać mikro takie otworki, można to pozatykać. Ja tutaj akurat mam wykałaczki spożywcze, można to zrobić czymś innym, żeby ten primer nam nie pozalewał niepotrzebnie tych otworów. Powkładamy sobie do tych otworów wszystkich. Właśnie te otwory są po to, aby umieścić w nich, nie wszystkie są przelotowe, umieścić w nich początki mocowania, olinowania do żagi. Można to zrobić, można nie. Jeżeli nie będziemy szaleć z podkładem, to nic temu się nie stanie. Proponuję też, aby krawędzie klejenia, które bezpośrednio będziemy sklejali, żeby okleić sobie taśmą, żeby gdzieś tutaj nam się w którymś momencie nie zamalowała ta warstwa, chociaż to w niczym tak bardzo nie przeszkadza. Ale można to zrobić, można to zabezpieczyć taśmą malarską, taśmą izolacyjną, bądź można też dokupić specjalne taśmy modelarskie o różnych grubościach i sobie to zabezpieczyć. Ja w tej chwili przystąpię do zabezpieczenia tego modelu, no i znowu spotkamy się za chwileczkę.
Mamy w tej chwili загruntowany model. Ja tutaj położyłem na nim jedną warstwę tego naszego primera. Myślę, że to wyszło całkiem nieźle. Myślę, że gdybyśmy położyli drugą, efekt tych słoi, tych desek, no niestety by się popsuł. A pamiętajmy, że jeszcze musimy nałożyć warstwę farby na model już wyjściowej. Dlatego ja myślę, że całkiem dobrze to wyszło. Zostawiamy to na kilka godzin do wyschnięcia. Ja jeszcze tylko na zakończenie tego odcinka powiem, malujmy w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Niestety spraye i wszystkie te środki chemiczne, one no, są drażniące i mogą no, utrudniać trochę nam życie. Róbmy to w jakimś warsztacie, jeżeli mamy, na pewno w wentylowanym pomieszczeniu, lub korzystajmy ze specjalnych odciągów do malowania. Pamiętamy o tym, żeby nie było za chłodno, ponieważ spraye mają to do siebie, że w zbyt zimnym pomieszczeniu mogą źle kryć, smugować po prostu i jakieś cuda nam się mogą z tym dziać, a szkoda narobić sobie po prostu kłopotu. Myślę, że na dzisiaj zakończymy. W następnym odcinku zaczniemy sklejać te połówki, przygotowywać się właśnie do olinowania, bo to już będzie ta pora, aby to zacząć. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek. Pozdrawiam. Ja mam na imię Prometeusz. Do następnego razu.